Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was coś ekscytującego, czyli to jest wstęp do elektryfikacji. Tutaj za mną, nie widzicie go teraz, starszej daty roweru MTB Ranger, stalowy rower z hipermarketu, tani. On ma już, słuchajcie, 20 lat i będę ten rowerek elektryfikował. A jak? To zobaczycie w kolejnych odcinkach. A dzisiaj zobaczymy, co przyszło do mnie prosto z Chin. Ten oto zestaw, właściwie w dwóch paczkach. Jest to zestaw 1500 W silnik plus bateria 16 Ah. Więc by nie przedłużać, zacznijmy otwierać te oto pakunki. A zanim zaczniemy, to koniecznie zasubskrybuj kanał i koniecznie kliknij w dzwoneczek, będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. No i oczywiście łapeczka w górę, ale to po filmie. Zaczynajmy. Na samym początku nie zacznę od najmniejszego pakuneczku, tylko od dużego. Więc by nie przedłużać, jedziemy z koksem. Cyk, cyk, cyk. Tym się nie będziemy przejmować na razie. Zaznaczę, że wszystkie testowane przeze mnie zestawy, zawsze podaję Wam link do tego produktu w opisie filmu. Tak jest i teraz. Zerknijcie, zobaczcie. Dobra, no i zobaczmy, co kryje wnętrze. Jesteście ciekawi? Bo ja bardzo. Zobaczcie, co kryje zestaw. Oczywiście styropian. Nie, oczywiście mamy tutaj pewnie wszelkie akcesoria, do których przejdziemy za chwilę. No i oczywiście same kółeczko. O, zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. No, potężna konstrukcja, już no to już widzę drzemiącą moc w tym oto tutaj. Dobra, żeby łatwiej to było nam pokazać, to wyciągnę te koło i zobaczycie już na stole bez tego kartonu. Otóż i to. Zobaczcie, jaki piękny kawał maszyny. Silnik ten jest troszeczkę odmienny od silników, które ja zamawiam, bo zamawiam zawsze silniki 48 V, ale na koła 29 lub 28 cali. A tutaj mamy 26. No, powiem Wam, że trochę waży i dosyć spory jest. Tutaj macie parametry. Symbol silnika taki. A teraz zajrzyjmy tutaj do pudełeczka, co tu się znajduje. No to zajrzyjmy, co tam jest. Skrócona instrukcja użytkowania. Odłóżmy sobie na boczek. Śrubki montażowe. Co my tu mamy? Tu jest jakaś torba, pewnie na kontroler, jak znam życie. Takie etui na kontroler, zobaczcie, tutaj odpinany. Zapinany na kierownicę. No i oczywiście ramę. Opaski. Jakiś czujnik, ale jeszcze nie wiem jaki. Czujnik pas, jeden z moich ulubionych. Jest to czujnik KTV12L. Oświetlenie tylne z czujnikiem zmierzchu. Tu jest ciemno, zobaczcie, on teraz nie miga. Nie wiem, czy widzicie. O, już jest jasno. Tu jest troszeczkę ciemniej i on zaczyna migać. Czujnik zmierzchu, widzicie? Patrzcie. Okablowanie. Lampka przednia. Manetka kciukowa. Też na takie połączenia jak Bafang ma podobnie. Dodatkowo w komplecie dostajemy klucz do ściągania korb. Jak widzicie, fajny gratis. Organizer do kabli. Super, że to dodają. Bardzo przydatna rzecz. Tu mamy takie mocowanie. Jeszcze nie wiem do czego, ale się dowiem. No i oczywiście mamy sam sterownik, prawda? O, mamy taki sterowniczek. Nie wiem, czy zobaczycie dokładnie. O, tutaj macie jego parametry. 35 A, 48 V,
Model ES48SV PRL-GP01FA. Zobaczcie, jakie to jest bajecznie proste. Macie tylko raz, 2, 3, 4, 5 wtyczek do podłączenia i jedziecie. I już gotowe praktycznie. No i oczywiście na sam koniec, jak mniemam, jest tutaj wyświetlacz LCD. A jaki to mógł być wyświetlacz? Jak myślicie? No i dostajemy wyświetlacz kolorowy LCD 8H. Tego typu wyświetlaczyk wraz oczywiście z mocowaniem na kierownicę. Tu oczywiście macie instrukcję do tegoż wyświetlacza. Spójrzcie jeszcze raz, tak wygląda cały zestaw. Fajnie, że dodają ten klucz, słuchajcie. No bo jak ktoś nie ma w domu, to jest kłopot i musi się posiłkować, kupić sobie albo pożyczyć od kolegi. A tutaj macie go w komplecie. Teraz zbieram to wszystko do pudełeczka elegancko i zabieramy się za ten mniejszy pakunek, gdzie znajduje się bateryjka. No i dobra. Teraz wjeżdża bateria. Zobaczmy, co tutaj się znajduje w środeczku. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj tajemnicze pudełko, do której dojdziemy zaraz. No i oczywiście bateryjka. Proszę bardzo. Tutaj mamy, to jest skrócona instrukcja obsługi tej baterii. No i jest oczywiście sama bateria. Bateryjka. Dostajemy taką bateryjkę. Jest bateryjka tego typu. O, jak możecie zobaczyć, mamy taki włącznik. To możemy zobaczyć stan naładowania. Port ładowania. A jak myślicie, co jest w tym pudełeczku? Ja już wiem. To nic innego, tylko ładowarka. Słuchajcie, ładowareczka tego typu. Parametry ładowarki macie tutaj. Ona jest o mocy 2,5 A, 140 W, 2,5 A. Jak widzicie. W komplecie dostajemy dwa takie gustowne kluczyki. Tutaj jest ta szyna montażowa, do której mocujemy baterię do ramy. I teraz wkładamy kluczyk, przekręcamy i cała ta listwa nam wyjeżdża. Jak możecie zobaczyć, tutaj są styki i tu te piny wchodzą nam w te oto tutaj gustowne. I tak się prezentuje bateryjka. Słuchajcie, a parametry baterii macie tutaj. 16 Ah, 668 Wh. Także dla zainteresowanych tak to wygląda. I cały zestaw, bateria, mocowanie do roweru, jak widzicie, z kablem, przewód XT60, ładowarka w komplecie o mocy 2,5 A. A teraz najważniejsze, ile taki zestaw kosztuje? Słuchajcie, taki zestaw w chwili, gdy dostałem ten zestaw do testowania, kosztuje 589 euro. Słuchajcie, euro. Nie wiem, ile będzie kosztował później, to wiecie, sytuacja w związku z wojną na Ukrainie zmienia się dynamicznie, więc to wszystko może się zmienić. Na tę chwilę kosztuje właśnie 589 euro. No i dostajecie baterię 16 Ah o parametrach, jakie widzieliście wcześniej, wraz z ładowarką, koło 26 cali, silnik 1500 W, o parametrach też tam widzieliście, oświetlenie, klucz gratisowo do odkręcenia korb i cały zestaw do podłączenia na gotowca swojego roweru. Także czy to dużo, czy mało? Mnie się wydaje, że to jest niedużo. Za cały zestaw raz z baterią 589 euro. Jeszcze raz powtarzam, link do produktu macie oczywiście w opisie filmu, także serdecznie zapraszam. Słuchajcie, taki zestawik możecie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie na stronie SOBike.com. Jest to partner, z którym współpracuję od jakiegoś czasu. Słuchajcie, i macie tutaj, widzicie, ten zestaw kosztuje 589 euro. Jest to cały zestaw, jak widzieliście, no komplet z akcesoriami, które widzieliście.
Dodatkowo, słuchajcie, mam dla Was kod rabatowy Marsz Marcin, który oczywiście też znajdziecie w opisie filmu, na 30 euro taniej, więc naprawdę warto. I tutaj pod tym linkiem macie 5 tych różnych produktów, gdzie ten kod działa również na inne zestawy. Także naprawdę warto. Wejdźcie, zapraszam. Zestaw taki też dostępny jest na AliExpress, choć różni się troszeczkę zestawem akcesoriów do niego, typu tam lampki, manetki, wyświetlacz, ale jest też dostępny. Link też oczywiście dam Wam w opisie filmu. Jest link do całego zestawu, tak samo, czyli silnik plus bateria. Dam Wam też link do samego silnika, bo może ktoś baterię już ma, ale potrzebuje sam silnik. To też link macie w opisie do tego silnika na dole. Ale ja Was zachęcam do kupna jednak całego zestawu, bo naprawdę warto i cena jest atrakcyjna. 559 euro z moim kodem Marsz Marcin. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, taki zestawik otrzymujecie w ciągu 3 do 7 dni roboczych, ponieważ te rzeczy są dostępne na miejscu. W większości przypadków. Czasami bateria może przyjść z innego kraju, na przykład z Niemiec, więc potrwa to troszeczkę dłużej, ale to wszystkie rzeczy są w europejskich magazynach, więc nie czekacie tygodniami. Macie to praktycznie do tygodnia czasu, a w większości przypadków do 2-3 dni roboczych u siebie na chacie. Zobaczcie, żeby Wam to udowodnić. Zobaczcie, co tu jest napisane. Widzicie? Na samym dole. Tutaj. Warehouse, czyli magazyn Kostowiec, Rozalin, Polska. Macie to z magazynu z Polski. Także jak powtarzałem, nie czekacie na przesyłkę tygodniami. No i co? No i teraz czeka nas konwersja tego oto tutaj. Stoi tutaj za mną, go nie widzicie, stoi za mną i czeka na konwersję i będziemy to robić w najbliższych odcinkach, także serdecznie Was do tego zapraszam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będę chciał zrobić konwersję. To, co jest, wykorzystam to, co jest i zobaczymy, co się da odzyskać. Najwyżej coś dokupię. Na razie co kupiłem, to kupiłem nowe opony i dętki. To są na razie wszystkie zakupy, jakie zrobiłem. Niewykluczone, że będę musiał zmienić oczywiście tego dampera, czy tam amortyzator, jak to się wymienia. No i widelec przedni chyba musowo muszę wymienić, bo on jest po prostu klapnięty. Także no nic z tego nie będzie. Więc kupię chyba jeszcze nowy widelec. No nie da się jeździć na tym, co jest popsute, prawda? Więc coś trzeba będzie wymienić. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A na dzisiaj będzie to już wszystko, bo troszeczkę przedługi odcinek, także mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam na kolejne odcinki ekscytujące właśnie z elektryfikacji tego roweru. No i przypomnę jeszcze raz, jeżeli nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zasubskrybuj go teraz i koniecznie kliknij w dzwoneczek, bo będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. No i oczywiście daj łapeczkę w górę, jak Ci się film podobał. I na zakończenie dodam, jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał w jakikolwiek sposób, słuchajcie, to po prostu postaw mi kawę. Link również jest w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!